Cześć towarzystwo. I've got coffee, more coffee for you. Would you like toast? Yes, please. Brown, white, mixed? Brown. Brown. Right. Jakieś 7 do 10 minut od miejscowości Elgin, w której się zatrzymaliśmy, znajduje się destylarnia Benriach. O tej destylarni mogliście już u mnie posłuchać, bo na kanale mam nawet wideo z taką przekrojówką kilku ich najpopularniejszych butelek. Have you ever tasted it? I'm sure you have. My pronunciation is terrible, but you know the wee Portuguese tart? Pastel de nata? Pastel de nata. Yeah. Beautiful. If you try that with the Benriach 10, Benriach 16, one of that old school space ice styles, a perfect little compliment to have. Benriach's actually always very patisserie. You know, some people talk about chocolate and cheese with whiskey. See, Benriach actually loves that kind of more patisserie character. It really does. For a long period, you know, 1900 until 1965, the floor maltings did work continually. So it was really the floor maltings that kept Benriach alive, because it would then take barley, malt it here, then on that train, distribute it throughout the different distilleries Speyside. So I always say, if it wasn't for the maltings running for a full 100 years, maybe this whole building complex would have been knocked down. The barley comes in here, down this hatch, 58 tons of barley every lorry, and in here we've got 6 malt bins. So that's holding the barley in here. The barley comes from about, you might pass it today as you go to over to Sand End. You'll see a place called Buckie or Port Gordon. That's where the majority of the barley comes from. Roughly 15 miles northeast there. So the barley is travelling a short distance to us, just keeping that barley in the best conditions. And from here, thank you very much, sir. Awesome, sorry. From here, it's going to go into the mill route. Nie ukrywam, że ja to mam nadzieję, że będę mógł zobaczyć te wszystkie różnorodne beczki, które w magazynach Benriacha się znajdują. No bo tak jak w przypadku Glendronacha, którego miałem okazję oglądać wczoraj, było mnóstwo beczek po sherry. Tak tutaj pewnie jest rum, pewnie mogą być jakieś tequile. Będzie tego, tak zakładam, zdecydowanie więcej. The larger part of the start of that, the sugar barrel was. No i też masz, tam masz wasze drewniane, drewiowe kadzie, a tu masz stalnie drewno. I tu to też nie jest, że lepsze, gorsze. Nam Jest na ta ostrowość, na to bardziej takie sterylne pasują. The first and second water from next door. No fermentation, purely that sugared wort. The yeast has been added, but no activity whatsoever. Let me see if I can find a sample. Okay, there's no alcohol in here at all. This gives you an idea of the... You want 1 second, talk to fuck To masz takie piwko, tylko to bez sumienia. Tak, tak. Słodziutkie. Słodziutkie. Food, when the spirit starts coming in, we know, just by experience and by how we run the stills, it only takes 12.5 minutes
to purify that spirit before we start collecting the best pure spirit possible. 72 ABV. And then running that slowly, maybe 2 hours, 2 hours 30, 2 hours 40 minutes. Once we get to 60.5, we stop collecting. Most distilleries could be 20 minutes, cutting off at 63. So we're moving that parameter out, capturing more of the volatile alcohols at the heads, which are all the fruit compounds, and capturing all the more vegetal notes, which is the barley, at the bottom end. No? Tam są pagody. Tak, można się spokojnie przejść spacerkiem do Longmorza. O, tam. Chętnie bym wam pokazał, gdyby mi ostrość złapało, ale uwierzcie mi na słowo, tam jest. Tak więc 2 destylarnie obok siebie, 2 różne firmy, które je posiadają. Fantastic bottles, you can see. We're just able to buy in the best No nie ma to jak magazyn. What, 50 plus different cask styles in here. Remember, we've got actually 4 different spirit styles. We've got the classic Benriach, classic space size style. We've got our peated Benriach, we've got our triple distillation. But remember, we've also got our 4 malted only barley as well. So 4 different spirit styles and 50 plus different cask styles. As I say, Rachel's like a kid in a candy store when she comes in here with the possibilities. And the word of flavour, right, this one right here. Some great Mizunara. These were only filled just this year. So some Japanese oak, we've got French oak, we've got American oak, obviously. So even the oaks that we have are from around the world. Chinese oak here. Yeah, and Greek oak there, Carpathian. We've actually got Colombian oak somewhere as well. I don't know why we're the guys that put that. But yeah, it really is. It's a crazy, crazy distillery with, again, so many ingredients that Rachel can work with. Zobaczcie, że to są jeszcze beczki ze starym logo Benriacha. Już te dzisiejsze wyglądają zupełnie inaczej, jak na przykład. Więc to jest... Widać, że było już zalane jakiś czas temu, zresztą może będziemy jeszcze 21, ale może znajdziemy jakieś stare beczki. Tu jest Sauternes. 2001. Tutaj jest Benriach 2020. 24, a tutaj jest 2016. Zauważyłem, że nie tylko po etykiecie tutaj można zobaczyć, którego napełnienia jest beczka, ale ten kolor zielony pojawia się właśnie przy drugim napełnieniu beczki, więc może jest to jakiś patent. W tych magazynach jest dokładnie tak, jak oczekiwałem, że będzie, czyli ta różnorodność beczek jest tutaj naprawdę ogromna. Od Muscatella, po Marsale, po klasyczny Bourbon. Więc jakbyś chciał, wiesz, jeździć po destylarniach, to jest świetne miejsce. Masz punkt wypadowy właśnie na przykład w Elgin i można sobie spokojnie, wiesz, jeździć. Tylko trzeba mieć kierowcę. No ładnie, nawet bardzo. Chwilę mnie nie było, a tu takie terki. Gdzie mogę usiąść? Czy tutaj mogę? Super. The maturation in bourbon barrels hit their perfect window 10 years old. So 10-year-old whiskies are more founded on American standard barrels. They're sherry. 12-year-old whiskies are more founded in sherry cask. Twice as big, takes longer. So even look at the notes in there. The first thing you get is that apple, isn't it? That orchard fruit. Apple, pear, and then the vanilla. These 3 things that are classic to the beer and also classic to the Speyside region. Ja już opuszczam destylarnię Benriach. To, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło, to trochę to, o czym wspominałem wam na samym początku, czyli ta różnorodność
beczek i styli whisky, którą produkuje Benriach. No bo GlenDronach był super pod kątem Sherry Bomb i tej intensywności smaku. Natomiast to, jak różnorodna może być whisky z tej destylarni, chyba zaskoczyło mnie najbardziej. Na koniec tego filmu zabieram Was do Zatoki Sundance i tak, jeśli mieliście okazję oglądać chociażby moje recenzje nowych edycji Glenglassa, to wiecie, że Sundance to jedna z edycji whisky, którą ta destylarnia wypuszcza. Sama destylarnia znajduje się tam. Nie będę miał okazji jej oglądać, ale mogę zobaczyć ją z tej perspektywy. Swoją drogą spójrzcie, jak daleko sięga odpływ i tak normalnie to tutaj wszędzie jest co najmniej wody po pas, jak nie zdecydowanie więcej, więc wydaje mi się, że trafiliśmy tu chyba w dobrym momencie. No a jeśli podobała Wam się relacja z Benriacha, no i też to wszystko, co na niej zobaczyliście, to pamiętajcie, aby polubić i zasubskrybować. Do zobaczenia w kolejnych filmach.